Witam z Kanady. Dzisiaj wybierzemy się na wyjątkową wycieczkę po wyspie Vancouver, gdzie odkryjemy piękno stolicy regionu, Wiktorii oraz urokliwe miasteczko Duncan, słynące z niezwykłych totemów. Zajrzymy również na legendarny, opuszczony most kolejowy Kinsale Trestle, który robi ogromne wrażenie swoją konstrukcją. Po drodze nie zabraknie zapierających dech w piersiach widoków, które tylko podkreślają dzikość i malowniczość tego miejsca. Będzie to idealna okazja, by poznać kulturę pierwszych narodów oraz poczuć klimat zachodniego wybrzeża Kanady. Zapraszam do wspólnej przygody. Zaczynamy! Siemanko, pozdrawiamy z lodowatego Whistler. Strasznie zimno, ale jest przepięknie. Jesień w Kanadzie to jest po prostu cudowny okres. Bardzo chciałbym być tutaj w zimie. Patrzcie, te drzewa i tak dalej, to jest no cudownie, ale to nic. Za chwilę odpalamy live'a, a później lecimy w górę, na północ troszkę, do Parku Narodowego. Pięknie, mamy dzisiaj cudowną pogodę. I miejmy nadzieję, że tak utrzyma się, bo mamy wam coś ładnego do pokazania. Zimno. Pomyliłaś mnie z drzewem? Tak. Same. Mam nadzieję, że w trekking po tym Parku Narodowym, te jeziorka i wszystko, jeśli się pogoda utrzyma, to gwarantuję wam, że kolor jeziora was bardzo zaskoczy. Tylko żeby się utrzymała. Krótki postój, żeby zobaczyć jeziorko. Zatrzymaliśmy się jeszcze w jednym miejscu. Tutaj jest trasa ogólnie na taki wodospad, ale sprawdziliśmy ten wodospad. Nie robi żadnego szału totalnie, także nie chcemy tutaj tracić naszego czasu. Wolimy więcej poświęcić tam dalej. Ale ludzie tutaj coś oglądają. O tak, piękna rzeka tutaj jest. Myślę sam, coś ludzie tutaj oglądali. Przejechać 150 km. Zobaczyć, że otwierają park, który idziemy? Trzeci? Trzeci. Otwierają za 4 dni. Coś wymyślimy, przejdziemy jakoś inaczej. Przyjechaliśmy tutaj tyle drogi po to, żeby teraz zawrócić. Co to w ogóle? Jak można zamknąć park? Jak można las zamknąć? No, 3 lata temu zamknęli, czy 4 parki. O, ale tu ładnie, patrz. No, ja. Czego musimy się zatrzymać, no. Pilnie. Ale widok jest z góry. No i tak. Tutaj są punkty, właśnie panom powiedział, że sobie pojechać do Daffy Lake. Bo jest ochrona tutaj jednak od parku. Niestety coś tu w parku się odbywa, coś ze zwierzętami wspólnego i dlatego przez miesiąc teraz nie można wchodzić. Pewnie mają gody albo coś takiego. Patrzcie, jaki piękny lodowiec tutaj jest. Tu jeden, tu drugi. Wow, to już wiem, gdzie były te wyprawy helikopterami, co widzieliśmy, to one tu przylatują pewnie. Chyba że jest ich więcej. No im dalej jedziemy, tym coraz więcej gór ze śniegiem. Dlatego tak zimno tu jest. Ciekawe, na jakiej wysokości my jesteśmy, bo tamto miasteczko było na wysokości ile? 670, a sporo jednak przyjechaliśmy. Sporo, no, jechaliśmy bardzo dużą górę. No i tu jest jeziorko, na które przyjechaliśmy. Niestety nie ma słońca, wiecie, jakby było słońce, to ten kolor wody by był jeszcze bardziej zielony. Tak jak widzieliśmy po prostu na filmikach, jak tutaj jechaliśmy i na zdjęciach. Ale koniec końcem. Czy jest pięknie? I tak jest pięknie. Kanada jest niesamowitym krajem pod względem natury, dlatego i tak warto przyjechać. Mimo tego, że wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy w jesień i może nie być słońca, może właśnie tak być. I tak jest warto.
regiony. No nie, to jest po prostu szaleństwo. British Columbia jest znana z niezwykłych krajobrazów, w których góry i jeziora odgrywają kluczową rolę. Prowincja oferuje spektakularne widoki na góry skaliste, które wznoszą się ponad krystalicznie czystymi jeziorami, takimi jak jezioro Okanagan czy jezioro Garibaldi. Woda w tych jeziorach często ma turkusowy odcień, otoczona przez bujne lasy i skaliste szczyty. Wiele z tych miejsc to raj dla miłośników fotografii i turystów, którzy przyjeżdżają, by podziwiać zapierające dech w piersiach widoki. Wędrówki, kajakarstwo i kempingi w tych okolicach pozwalają w pełni doświadczyć naturalnego piękna British Columbii. Właśnie, jaki stary Ford Mustang. Ale klasyk. Niesamowity. Patrzcie, jakie chatki jak w kontenerach. O, ale fura, ty! Wow! W ogóle zaraz wjedziemy do rezerwatu indyjskiego. Powiem szczerze, że bardzo źle mi się kojarzy słowo rezerwat indyjski. To kojarzy się z takim miejscem, że wiecie, że oni ich zamykali tam, byli oddzieleni i tak dalej. Słabe to jest, naprawdę. Dlatego zastanawiam się, jak to wygląda teraz, w tych czasach. I teraz tam właśnie jedziemy zobaczyć. Patrzcie, bardziej amerykańskiego hotelu się nie da znaleźć. Patrzcie, jaki stary Chevrolet. To jest złomek z aut. No złomek! No i dojechaliśmy właśnie do Fountain Indian Reserve. I tu nic nie ma. To jest parę domów. Kurczę. Jednego Indianina widzieliśmy, trzeba przyznać. Siedział tam przed wjazdem, taki chyba był pijany nawet, bo siedział na poboczu. Ale to jezioro jest 12 km stąd, ja nie wiem, czy Ja nie, no na jezioro już tym pojedziemy. Popatrz, to jest... Co to jest w ogóle? Gdzie my jesteśmy w ogóle, ty? Ja myślałem, że tu będą Indianie tam miotać i będą z łukami łazić. Ja też tak myślałam. Nie, to nie tak miało wyglądać. Ale kojoty są, o popatrz. O. Nie no, nastawialiśmy się chociaż na jakiś serio rezerwat. Znaczy rezerwat to jest. No, ale że Tylko coś będzie... nastawialiśmy się na nie wiadomo co, to był ten nasz błąd trochę. Wygląda ładnie, no, ale to na tym by się skończyło. No cóż, nie tak sobie to wyobrażaliśmy, przejeżdżając tu prawie 150 km, ale najlepsze jest to. Zgubiliśmy się po drodze oczywiście, wiadomo, bo tu nie ma nigdzie sygnału. I Ala mówi tak, kurde, szkoda, że nie pobraliśmy map z mnie. A tak, map. Szkoda, że nie wcześniej. Przypomniałem sobie, że 2 dni temu pobrałem map z mnie właśnie na ten teren, bo nie, wczoraj pobrałem, bo Ala mówi, że tutaj zasięgu może nie wiem, bo dziś wyczytała. Ja mówię, dobra, to pobiorę map z mnie. I zgubiliśmy się, a nawet zapomniałem o tym, że mam. Tak, i byliśmy zgubieni przez jakiś czas i w pewnym momencie nagle sobie przypomnieli. Znaczy, A tak naprawdę powiem wam, jak to wyglądało, ze względu na to, że ja bardzo lubię jej imponować i ona mówi, ale by było fajnie map z mnie mieć. Ja mówię, tak, no to patrz, cyk, a z rękawa i map z mnie, pobrane. I dojechaliśmy do rezerwatu, który nie tak miał wyglądać. Dobra, idziemy zobaczyć na zewnątrz. Wiecie, no dla samych widoków było warto przyjechać. No ale wiecie, czasem człowiek sobie wyobraża też coś innego. Wyobraża sobie więcej niż jest. O, tak powiem. Tak to dobrze brzmi. Patrzcie, jaki stary kościółek. No, mamy jeszcze ponad 200 km do zrobienia. Powiem wam, że się nieźle urządziliśmy trochę. A to dlatego, że o 9 mamy prom. Prom dokładnie do Wiktorii? Tak, do Wiktorii. Znaczy do Wiktorii to jeszcze musimy dojechać 30 minut, tak?
czy nie? No, kawałeczek. No, na Vancouver Island dokładnie, gdzie spędzimy kolejne nasze 2 dni. No, a kupiliśmy ten prom, bo w sumie noclegi były tańsze niż Vancouver i stwierdziliśmy, że tam się prześpiemy. Ostatecznie chyba niekoniecznie. Aha, czekajcie. Podobnie, no dobra. No dobra, ważne, że będziemy tam jutro. No. Dobra, jedziemy teraz testować, jak smakuje McDonald's w Kanadzie. Pokażę wam tutaj, co mają od razu ciekawego. Wejdziemy do środka. McDonald's. Ja ogólnie nie cierpię McDonald's, jakbyście pytali, dlaczego tu przyjechałem. Dlatego, że kocham Alicję i chciałem, żeby sobie zjadła McDonalda. Ja osobiście nie cierpię, ale trudno zjem. Nie zawsze się ma to, co się lubi. Standardowo wszystko. Tak mi się wydaje. Zobaczcie, jakie ceny są od razu. Razy niecałe 3. Big Mac, no razy niecałe 3. 7,50 Big Mac, Double Big Mac 9. Big Mac bez mięsa? O, tego nie widziałem nigdy. No, ciekawe. To jest ciekawe, że tu sprzedają Big Maca bez mięsa. Zwykły? 3 czyli dolary. 8 zł, a u nas kosztuje 8 z 7. czymś, A u nas 8,40. a w Polsce kosztuje 7, czy nawet To nie ma tak źle, no. Double cheeseburger 4,59. Ty, ale Big Maca bez mięsa nie widziałem nigdy, to jest szok. Ciekawa sprawa. Zatrzymaliśmy się właśnie na punkcie widokowym. Zobaczcie, jaki piękny jest widoczek. Jeszcze jak ładnie widać góry. Chociaż tak chmura siadła, przed chwilą było widać wszystkie. Ale nie jest źle. Robimy sobie lekką przerwę w podróży. Tu trochę nadgoniłem czas. No i powiem wam, że naprawdę tak pięknie tutaj jest, że szkoda było się nie zatrzymać. Mamy pytanko, ale to do ludzi bardziej, którzy albo podróżowali tutaj kamperem, albo którzy mieszkają w Kanadzie. Bo widzimy, że cały czas, co chwilę są jakieś takie parkingi, gdzie stoi naprawdę mnóstwo kamperów i wygląda wszystko, jakby to było darmowe. Czy tutaj można legalnie sobie po prostu stanąć gdzie chcecie na parkingu i się zatrzymać na noc w kamperze? Czy trzeba używać kempingów typowych? Dajcie znać, bo naprawdę nawet tutaj stoją kampery tam zaparkowane. No i powiem wam, że z takim miejscem sobie iść spać, tak, to super. A jak za darmo, to podwójna korzyść. Bo jedyna uczciwa cena to za darmo. No i trafiliśmy na jakieś Chinatown, wróciliśmy już do Vancouver. Trzeba zjeść jakieś jedzonko i mamy stąd jeszcze 30 minut, żeby dojechać na prom, którym właśnie dopłyniemy na Victoria, znaczy nie na Victoria, tylko na Vancouver Island. A tu zauważyliśmy, że jest dużo ludzi, także myślimy, że może być dobre jedzonko właśnie. No i dobra, dojechaliśmy. Jak będziecie chcieli tak jechać, to musicie pamiętać, że BC Ferries. No i tu jest Victoria. Strzamać, a my byliśmy w takim świetnym Chińczyku, że po prostu polecam, nie? Normalnie był tak dobry, że nawet nie wiem, jak ta pani to wymyśliła, która to robiła. To był szok. Powiem wam, że po prostu ten Chińczyk był taki, że zupkę chińską nam po prostu polali jakimś sosem. Makaron z zupki chińskiej. Glutowanym takim? Glutowatym. Glutowanym? Jak lubicie gluta o smaku żygowin, to bardzo polecam. Ale pomieszane z makaronem z zupki chińskiej. To tak świetne, no. Rewelacja. I kurczak, guma o smaku... Miodu. O smaku miodu z czosnkiem. Ale nie tak właśnie jak się myśli smak z czosnkiem, tylko obrzydliwie nie dało się tego zjeść. Nie, chyba nie. Ale polecamy jak coś. Polecenie pyszne. Jak ktoś był zainteresowany, to Pycha. bardzo chętnie podamy adres.
Może nawet przepis podesłać. Nie, przepisy właśnie nie znam. Chyba nie, przepis to był chyba taki wyjątkowy, że po prostu ciężko było go nawet wymyślić. Dokładnie. No. Współczuję wam, że nie będziecie mieli okazji tego spróbować. Dokładnie z tego miejsca. Tak. Jeżeli ktoś jest z Vancouver, obowiązkowo. A, ja cię jeszcze nie powiedziałem jedynego. Nie, już się boję. Za jedyne Nie. $55. Co? Już tam było napisane wszędzie 13, 17. Co? Chyba nie przy My tym wczoraj ceniliśmy. kupiliśmy, słuchajcie, pizzę za $55 i Dwie pizze na promocji Pizza Hut i ja zjadłam ją, w sensie ja jadłam tą pizzę przez 4 posiłki, a ty przez 3. I to się opłaca. To się opłaca. A nie makaron, który zjedliśmy przez ćwierć posiłku, a reszta leży w aucie. Ja nawet nie jadłam i nie zamierzam. No i moi drodzy, jesteśmy w Vancouver Island. Podobno przecudowne miejsce, także od jutra wam tu pokażemy, znaczy jeszcze w tym odcinku. Siemanko, pozdrawiamy z Wiktorii, czyli stolicy British Columbia. Pewnie wielu z was jest zaskoczonych, że nie jest nią Vancouver, czyli największe miasto tutaj, ale nie, tak nie jest. Wiktoria, która leży właśnie na Victoria Island, którą dzisiaj będziemy zwiedzać i jutro oczywiście też. Jesteśmy w pysznym miejscu, w pięknym miejscu, na pysznym śniadaniu. I powiem wam tak, to co zobaczyłem w menu zaskoczyło mnie totalnie. Mam pierogi na śniadanie, pierogi z kaczką. Pierogi kocham, kaczkę kocham i do tego jeszcze jajko. Przepyszne, już próbowałem, żeby nie było. Ale je gnocchi carbonara z też jajkiem. Breakfast gnocchi, carbonara gluten free. Boskie. Boskie. Jaka ona jest healthy. Patrz, jaki piękny gotycki kościół. Ty, Ala, to nie jest kościół. A nie, kościół. Myślę, że to jest też przerobione. Nie możecie mi się dziwić, bo ja po prostu mieszkałem wiele lat w Londynie, a w Londynie na przykład było tak, że jak były jakieś kościoły takie duże i mało były używane, to widziałem normalnie kościoły przerobione na mieszkania. Że w środku przerabiali, robili mieszkania. Serio. Tak było. Także tu mnie troszkę zmyliło to wejście. To takie nowoczesne trochę tam te drzwi. Ale mniejsza z tym. Tak w ogóle, co do miasta Victoria, to wam więcej powiemy jutro. Teraz idziemy tylko do portu, tam coś zobaczyć, a później wyjeżdżamy już za miasto. Jedziemy dalej, jedziemy trochę zobaczyć wyspę Victoria, a jutro trochę tutaj, plus jeszcze coś. Spokojnie, będzie na pewno dobrze. Na pewno wam pokażemy, jak wygląda stolica British Columbia. Z takich ważnych informacji, tak bardzo streszczone i tak bardzo prosto powiedziane, no to tutaj oczywiście te tereny zamieszkiwali Indianie w Ameryce Północnej. Tereny te były też kolonizowane oczywiście przez Anglików i przez Francuzów. Oni długo się tam między sobą tam wymieniali, walczyli i tak dalej. Tutaj oczywiście, znaczy tutaj, nie tutaj, w okolicach tam Quebec, w tamtej części bardzo mocno są zachowane te tradycje francuskie. Tam po francusku też praktycznie pewnie z każdym porozmawiacie. Tutaj w tej części, nie wiem, tutaj pewnie było bardziej angielsko. Powiem wam, że jak tak sobie chodzimy po tym mieście, to naprawdę w jakiejś takiej części ładnej Londynu był. Bardzo przyjemnie tu jest. Wow! No tutaj można sobie wziąć rejs widokowy i pooglądać właśnie wieloryby. Wow, ale tu jest naprawdę ładnie. Chodź na drugą stronę może, czy tu? Ładnie, chodź na drugą. Flaga British Columbia i oczywiście flaga Kanady. Zawij, wietrze, zawij. Lipa, nie udało się. Jesteśmy właśnie tutaj w Visitor Center i powiem wam, że naprawdę bardzo pomocne jest takie coś. Pani nam dokładnie wytłumaczyła, gdzie lepiej jechać, gdzie nie jechać, bo teraz nie warto na przykład ze względu na to, że jest zimno, co można tutaj dostać, wszystkie wycieczki, jakieś tam restauracje, które tutaj są polecenia. Bardzo fajne miejsce i bardzo pomocne w podróży, także myślę, że jak ktoś z was podróżuje, warto korzystać z takich miejsc, pytać lokalnych, co warto, czego nie warto, żeby nie tracić czasu. No. Oglądanie takich, tutaj oglądanie Wielorybów, no głównie oglądanie wieloryby, tak, jakieś orki. kajaki. No. Dobra, ale chodźmy na zewnątrz, bo tam pięknie wygląda.
Jestem naprawdę zachwycony tym miasteczkiem. No miasteczkiem, miastem, nie miasteczkiem. Tak, no mi to naprawdę, mi to przypomina Anglię. Kanada. Kolejny duży hotel, mały porcik. Wiktoria to stolica prowincji Kolumbia Brytyjska, położona na południowym krańcu wyspy Vancouver. Miasto słynie z łagodnego klimatu, pięknych ogrodów, takich jak ogrody Bachard, oraz zabytkowej architektury w stylu wiktoriańskim. Jest popularnym celem turystycznym, oferującym rejsy obserwacyjne wielorybów oraz dostęp do licznych muzeów, m.in. Królewskiego Muzeum Kolumbii Brytyjskiej. Wiktoria, dzięki portowi i bliskości natury, łączy klimat małego, przyjaznego miasta z różnorodnymi atrakcjami kulturalnymi i rekreacyjnymi. Tutaj jeszcze wam nie mówiłem dokładnie, czym jest ten budynek. To jest parlament. Byście wiedzieli. W prowincji, tak. British Columbia. Tak. No i powiem wam, że to było na pewno wybudowane przez Brytyjczyków, bo to aż nawet wygląda tak. Chyba że się mylę, to napiszcie w komentarzach. Wiktoria jest znana z wyjątkowej atmosfery łączącej kolonialną historię z nowoczesnym stylem życia. Miasto oferuje liczne kawiarnie, sklepy z rękodziełem oraz festiwale, które przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Dobra, to by było na tyle dzisiaj z Wiktorii, ponieważ ruszamy dalej, mamy fajną trasę do zrobienia, a do samego miasta Wiktoria, czyli stolicy British Columbia, tutaj w Kanadzie, tego terenu, tej prowincji, czy nazywajcie sobie jak to tam chcecie, zobaczycie jutro. Dlatego miejmy nadzieję, że to też pogoda dopisze i będziecie mogli to dalej zobaczyć. Dlatego dzisiaj stwierdziliśmy tak, jest słońce, to pokażemy chociaż cokolwiek, bo nie wiadomo jak będzie jutro, bo w ogóle dzisiaj nie zapowiadali takiej pogody, miało być cały dzień zachmurzone. Także mówię tak, pokazujemy troszkę, my też nie, rowery. No możemy też, dobra, nieważne. No, także coś wam pokazaliśmy, jedziemy dalej, jutro wracamy. Także jakąś taką zajawkę tego miasteczka macie. Mi się podoba bardzo. Dobra, przyjechałem zobaczyć Hatley Castle. Zbudowany w 1908 do 1909 rok. Dla syna gubernatora, premiera, a także najbogatszego człowieka w Kolumbii Brytyjskiej. Ten zamek typowo naprawdę wygląda jakby miał, nie wiem, z 1000 lat. Tak naprawdę ma trochę ponad 100. Ale super wygląda. No i tu oczywiście jak przyjeżdżacie, to też są piękne ogrody, które naprawdę bardzo warto pozwiedzać. I pawie oczywiście. Na wejściu tutaj był znak, że zakaz wjazdu samochodów. Mogą wchodzić tylko ludzie i pawie. I pająki. I pająki. Po drodze jak jechaliśmy, to były angielskie puby. Tutaj naprawdę, jak pan... O, wejdziemy może do ogrodów, co? Zobaczyć. No. Jak to nie są to gardeny? Mieli rozmach. Fajnie, że wejście też jest za darmo. Można sobie po prostu pochodzić i pozwiedzać. Patrz jak to wygląda, ale ładnie.
Przyjechaliśmy to troszkę przypadkowo, po prostu na mapie wyskoczyło i bardzo na plus. Będziecie gdzieś się wybierać w te okolice, warto odwiedzić. A gościu sobie stwierdził, porozpieszczam trochę syna, wybuduję mu zamek, niech się poczuje jak królewicz. Naprawdę się tak poczuł. Taki tam zamek, co tam. No ale w sumie jak się jest najbogatszą rodziną tutaj w British Columbia. O, popatrz, no. A my na nielegalu stoimy. Może pokaż, żeby jak ktoś przyjedzie, to żeby wiedzieć, gdzie my zaparkować. Tak, jak ktoś przyjedzie, to zjedziecie na sam dół. Jest parking tam na dole. My stoimy pod uniwersytetem na nielegalu. Bo my z Alą lubimy na nielegalu. Wiecie, troszkę adrenalinki więcej się przyda zawsze każdemu. Będzie mandat czy nie będzie. Patrzcie, jakie ciekawe drzewa tu są. Jedna taka choinka, ale taka dziwna. Ale to nie jest nic. Patrzcie, jakie tu są. Natura tutaj w Kanadzie jest naprawdę nieziemska. Ty, to jest w ogródku miałem takie coś, tylko trochę mniejsze. U rodziców. Jak to się nazywa? Ja znam tą roślinę też, jak to się nazywa? To się drzewka z tego się żywo płotu w Polsce. Jak mi wypadło z głowy. Mi wypadło teraz z głowy. Ale zobaczymy, co tam jest. Wow. Ty, chodź tu, Ala. O, ja się boję tam chodzić, boję się wypadają. Chodź, chodź. Widzę, zajrzałam, wystarczy. Wiedziałem, że znam nazwę. To się tuja nazwa, znaczy to pewnie inaczej. Bo to jest chyba na sterydach, gdzie to mocnych. Ale no u nas takie to są tuje w ogrodach. Wiecie, to pewnie to jest coś innego, ale naprawdę mocno przypominające. Chyba że to jest tuja, ale bardzo, bardzo, bardzo stara. No i zatrzymaliśmy się właśnie w jednym miejscu. Zobaczyć piękny widok na jeziorko. No i mamy teraz krótki trekking w sumie, kilometr w jedną stronę, kilometr drugą z powrotem, ale żeby zobaczyć coś fajnego, co wam zaraz pokażemy. No i jesteśmy przy tym pięknym moście. Nie zgadniecie, kto nie wziął drona z samochodu. Drewniany most. 180 metrów, 47 chyba wysokości. Kurczę. Ej, ale patrzcie to. Długo, że on się całe trzęsie, to jest jedna sprawa, ale druga to są stare te dechy. No, stąd to fajnie wygląda już. Patrzcie. Zaraz wam powiemy i pokażemy trochę informacji, jak to wyglądało kiedyś. To chodźcie. Coś, co was może teraz zaskoczyć, ale tędy kiedyś szła kolej. Było napisane na początku, jak tam wchodziliśmy, że przez całą Kanadę, od jednego wybrzeża do drugiego, 24 000 kilometrów. Trasa kolejowa. Nie powiem, to już zrobiła w gacie, jakby miała przyjechać. No, nieźle to musiało. Jeszcze w tamtych czasach takim pociągiem, a ciężkim po takim drewnianym tym, to się nazywa zaufanie. Właśnie, dokładnie 187 metrów, 44 metry wysokości. I tą trasę tutaj zbudowali w 1911 roku. Sorry, zaczęli pracę w 2011. Zaczęli pracę w 1911 roku. Dobra, idę teraz na dół jeszcze zobaczyć. Chcę zobaczyć właśnie, jak to jeszcze z drugiej strony wygląda, czyli z dołu. Kurczę, żałuję, że nie widziałem tego drona, no ale trudno. Nic nie poradzę. To ludzie tutaj w ogóle ten most uratowali. Ludzie, którzy tutaj żyją, mieszkańcy tacy i tak dalej,
zebrali bardzo dużo pieniędzy na to, żeby tego mostu nie burzyć, jak przestała tu kolej jeździć. Tylko że to zostało. No, nie patrzeć. Historyczny ten most. Fajnie wygląda, naprawdę. Trochę się pogubiłem. Z góry widziałem gdzieś tutaj ścieżkę, żeby przejść, wiecie, przez rzekę trzeba się przedostać i później do góry, a teraz jej nie ma. Wyparowała. Muszę gdzieś tu obczaić. Kurde, szkoda, że Ali nie widać. Była gdzieś na górze. By mi powiedziała, gdzie ona jest, ale... Kurde. Nie zgadniecie co. Nie było ścieżki z drugiej strony. Trzeba było wracać. Tak coś przeczuwałam. Tak, no niestety. Ale przynajmniej zobaczyłem most z dołu, a to nie jest byle co. No wiadomo. To było po prostu tak widok, że jest szok. Żałuj, ale że nie poszłaś. Bardzo. Żałuj, bo było warto. Ej, patrzcie to. Mistrzowie. Wchodzimy do Walmarta. Widzicie, normalnie tu płacimy, za tą butelkę zapłaciliśmy $5. 4,30. 4,30, dobra, 4,30. Wczoraj też płaciliśmy coś koło 3. Wchodzimy do Walmarta. O! Jaka tania woda! 12 za $2. Bierzemy od razu więcej. Bierzemy 12. Podchodzę pod samochód i mówię tak. Ty, no przecież my jutro stąd lecimy. Po co nam 12 butelek wody? I teraz mamy challenge, że jutro wypić 12 butelek wody, bo ogólnie bardzo mało piliśmy. Tak, jedna już wypita. Musimy odrobić. Będziemy pić i sikać. Ja jeszcze piję tą drogą, bo uznałam, że ja jeszcze wypiję tą drogą. Niech Piotrek pije tą tanią, a ja się napiję tej Ta drogą. jedna kosztowała tyle, co 24 tam. Dokładnie. 24? 12. Nie no, ale to 12, ale 24 by tyle samo kosztowały. 24. 12 to tak za dużo. Dobra. Nie pokazywałem wam jeszcze, jak pieniądze wyglądają w Kanadzie. Jak wygląda dziesiątka. Wart 28 zł. Piątka 14 zł. I 20 z kim? Królowa Elżbieta. No, jesteśmy w miejscowości Duncan. Czy nie wiem co. Ale te stare samochody są fajne. No, jest to miasto totemów dokładnie. Jest to mała miejscowość, jest to tylko 5000 mieszkańców. Ale ludzie polecali, żeby tutaj przyjechać. Dlaczego? Nie wiem, cały czas się zastanawiam. Totemy ładne, no. Czy warto było specjalnie tu jechać po to? Nie wiem. Duncan jest nazywane miastem totemów. Znajduje się tu około 40 ręcznie rzeźbionych totemów, które opowiadają historie i wierzenia rdzennych plemion Saliszów Wybrzeża. Miasto leży na terytorium plemienia Cowichan, znanego z silnych tradycji wspólnotowych. Totemy posiadają różne rzeźby, mające też różne znaczenie. Zwierzęta totemiczne, takie jak orły, kruki, niedźwiedzie czy wilki, symbolizujące duchowych opiekunów. Postacie ludzkie i mityczne, które przekazują historię przodków lub ważne wydarzenia. Symbole plemienne, odzwierciedlające tożsamość i tradycje danego rodu czy klanu. Ale wiecie, co wam powiem? Że dużo wykręconych ludzi tu chodzi. Tutaj chyba fentanyl też wszedł na rynek. Jakoś mocno. Patrzcie, tutaj macie pokazane, fajne to jest właśnie, taka mapka. 40 różnych totemów jest i macie dokładnie zaznaczone, gdzie który jest. Wiecie, gdzie przynajmniej macie spacerować, żeby zobaczyć. Przyjdziemy się tutaj na ulicą, bo Station Street, to tutaj na niej jest właśnie najwięcej tych totemów. Co kawałeczek można znaleźć. No i to jest Petara. Patrzcie to. Ten, to jest świetne. Ten to jest chyba zdecydowanie najlepszy. Tam jest jeszcze kolejny fajny. No i na koniec dnia przyjechaliśmy sobie jeszcze tutaj do centrum. Chciałem tam zobaczyć,
jak to ładnie wygląda wieczorem. Ale tutaj na mieście jest tak pusto. Naprawdę. W stolicy tego i British Columbia to parę samochodów na krzyży, paru ludzi. Ale ten hotel jest piękny. To wygląda jak taki ogromny zamek. O, spadłem z krawężnika. Właśnie rozmawiamy o tym z Alą, że to miasteczko zrobiło na nas największe wrażenie. Jest najładniejsze, czyste, eleganckie. Bardzo ładna architektura. Nie ma tutaj jakichś takich szemranych ludzi za bardzo. W tym jednym, co dzisiaj byliśmy, jak to się nazywa? Duncan, tak? Duncan. Duncan. Ja nie wiem, czy my trafiliśmy w takie miejsce akurat, No, ale tam każdy, kto wchodził, tam gdzie siedzieliśmy, to dziwnie wyglądał. no. Serio. No ale to może akurat byliśmy koło jakiegoś ośrodka albo coś, no nie wiem. Może, ale naprawdę jakoś Dziwne to było. szemrane towarzystwo tam było. Dziwne, A naprawdę. tu jest pełna kulturka, albo I właśnie czyściutko. nie dotarliśmy do tego miejsca, gdzie po prostu jest gorzej. Nie no, dla mnie to po prostu tutaj wygląda tak angielsko mocno. Ładnie, bardzo ładnie. Sklep z pamiątkami. Jedyne, kurde, co nas zdenerwowało z Alą, że nie spotkaliśmy nigdzie łosia. No, Szkoda. Ale cóż, będzie po co wracać. może kiedyś. Nie no, tutaj w okolicy Vancouver to nie wiem, czyśmy wracali pewnie. No do Kanady na pewno wrócimy. Bo nawet będziemy musieli wrócić. Ale czy tutaj? Chyba Nie, nie. tutaj chyba nie. Tutaj raczej nie. Są inne miejsca w Kanadzie, które teraz nas interesują. Zdecydowanie. Tak w ogóle musicie wiedzieć o tym, że my jeszcze nie kończymy Vancouver tej podróży, bo jeszcze będziemy cały dzień jeden w Toronto. Toronto. Także zobaczymy też jeszcze coś innego. No ja w ogóle Inną kiedyś stronę. myślałam, myślę, że wiele osób też tak myślało, że stolicą Kanady jest Toronto. Bo jakoś tak się najbardziej kojarzy, no nie? A stolicą jest Ottawa. Ładnie tak. Kolejny jakiś pub. No typowo jak angielskie puby. 1:1. Widziałem, myślałem, że trochę więcej się będzie działo tutaj na tym mieście, ale nie dzieje się totalnie nic. Kończymy ten odcinek. Wracamy do domu. Oglądać dalej Into the Wild. Wild. Wild? Mam taki akcent, ale ja ci już mówiłem, że ja po prostu za długo mieszkałem w Anglii. Nie, no dobrze powiedziałeś. Mój akcent jest trochę inny niż twój, nie? Dobrze, biały śnieg. No bo mi chodziło o śnieg, a później Tak. o tą dzikość, która tam będzie. Tak. Nie, ale w ogóle naprawdę fajnie się to ogląda, także wam polecamy bardzo serdecznie o podróżniku. Ale to też trzeba mieć troszkę zryty garnek, ale fajnie się ogląda. No, dobra, mniejsza z tym. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Oj, tego też wzięło. No, powiem wam, że nie brakuje narkomanów. Chociaż tutaj tak jest chyba, spoko. czy to jest słowo, które można mówić? Kurczę, nie wiem, czy w ostatnich 30 sekundach można to mówić, no ale to miał mocno w garku. Powiem wam, że niektóre takie ananaski to tutaj mocne są, naprawdę. Ale w ogóle ja przed chwilą też pana źle oceniłem. Myślałem, że on też ma jakąś taką, wiecie, coś tam miał zryte po używkach, a okazało się, że on gadał naprawdę przez telefon. Nie, on gada przez telefon, tylko po prostu Wygląda, że on do siebie gada, że wyglądał że ma trochę jakąś, jak ten. ma jakąś postać obok siebie i się z nią rozmawia. Nie, on gadał tutaj na słuchawkach. I jeszcze mówię, ale jaki mądry ty. Nie dość, że taki zryty, to taki mądry, bo sobie trzyma niby i gada do słuchawki. Okazało się, że naprawdę. Mniejsza z tym. Dobra, dzięki wielkie, że oglądajcie. Będzie jeszcze jeden odcinek Jest piąte z pożegnanie. Kanady. No bo mnie zagadujesz. Będzie jeszcze czwarty odcinek z Kanady, a później lecimy do pięknego Meksyku. Zmieniamy temperaturę na ciepłą, bo tam zdecydowanie nam tutaj jest za zimno. Ty taki rozebrany jesteś. Nie, to znaczy dzisiaj jest ogólnie spoko. Dzisiaj jest naprawdę Co, ciepło. kurtką gardzisz, tak? Nie wydaje ci się kurtka, nie, tak? Piękna była, bardzo, ale już mi się nie przyda, mam nadzieję. Chociaż może w ostatni dzień się przyda, nie wiadomo jaka tam temperatura Dobra, będzie. już ci nie Dobra. zagaduję. Dobra, Pa! pamiętajcie o tym, że zostawić subskrypcję, lajka, żeby było 10 000 co najmniej, łapek do góry pod każdym filmem i zostawcie jakiś komentarz, dajcie znać, jak wam się podoba i zapraszamy do Meksyku!
Do Toronto najpierw. Ooh.